No to tak wygląda Fidżi o 5:35. Co, już myśleliście, że wracamy, że już koniec przygody, a nie, to był błąd. Jeszcze nie koniec przygody. Dopiero byliśmy oddawać samochód i teraz będziemy płynąć jedną z jakichś łódek na wysepki Yasawa do jakiegoś tam resortu Manta Ray, tak się nazywa. Przygoda pełną parą, dopiero teraz tak naprawdę zaczyna się ta część, której podróż straciła na komforcie, bo bez tego samochodu no to już wszystko musimy taszczyć ze sobą w tych 40 stopniach, 30 paru, w pełnym słońcu na pewno gorzej. Także no cóż, będziemy płynąć, jakieś 3 godziny się płynie, nie pamiętam ile kosztował bilet. W razie tu jest cały taki port, tam trzeba się zaczekinować, co trwa jakieś 4 minuty, nawet jak jest kolejka i później się już czeka. Mamy jeszcze jakieś 10 minut. No i cóż, no i lecimy, zobaczymy jak nas przywita Manta Ray na Yasawa Islands. Strzała. A tutaj Weronika z kwiatuszkiem. Proszę bardzo. A oto i nasza rajdówka. Hey, esta bula.
No to bula wszystkim. Spędziliśmy 2 dni w tym Manta Ray Resort, czy jak to się tam nazywa. W sumie wiele ciekawych rzeczy do nagrywania nie było, dlatego tylko takie skrawki, które nagrałem, no to są. Trochę drona, trochę pod wodą. Jeśli chodzi o zakwaterowanie, no to tutaj jest nasza chatka, nasza Hawira. To się wydaje małe, ale tam w środku jest jeszcze 5 pięter. Jak się do góry popatrzy, nie będę pokazywał, bo i tak nie widać. Jest piwnica, 5 pięter w dół i ogólnie no taka wieża, nie? Basen i taras widokowy, nie? No tak, to jest to. To właśnie to jest to, nie? Jeśli chodzi o pobyt tutaj, no to jest bardzo relaksacyjnie było, więc cóż, jakieś aktywności, które były do robienia, jakieś kajaki, jakiś snorkeling, tego typu rzeczy, no to porobiliśmy. Trochę nieuporządkowany mają ten resort i trochę tak się tutaj nie mogliśmy do końca odnaleźć. Natomiast było fajnie, odpoczęliśmy, będziemy ruszać dalej. Czeka nas powrotny rejs, znowu jakieś 4 prawie godziny, a później jeszcze 4 godziny autobusem do Suwy z Nandi. Także chwilę polecimy, a dookoła chatki wyglądają tak. Tam jest jeszcze ich parę jest jeszcze za mną. Tam jedno coś budują, więc oczywiście naparzają jakimiś piłami i wszystkim od rana. No a tam dalej jest plaża, no tyle, taki kawałek stąd widać, także nie jest daleko. W sumie jedno dobre słowo jest, żeby podsumować ten resort, czyli gekon, a raczej gekony. Mega gekonów, mega dużo gekonów. Jak ktoś ma jakąś jaszczurkofobię, no to niestety mógłby się źle tutaj czuć dla mnie. Natomiast jaszczurki, gekony są 100 razy lepsze niż pająki, które jakby tutaj były takiej wielkości jak gekony, no to pewnie bym popłynął w pław z powrotem do Nandi. No i dość pożyteczne stworzenia, bo zjadają te wszystkie komary, a dość dziabią porządnie. Najfajniejszą rzeczą tutaj no to chyba jednak cały ten krajobraz, przyroda, rybki, flora i fauna lądowa i morska. Natomiast najgorszą rzeczą z takich organizacyjnych wymagań to jest to, że wymuszają wręcz, żeby się zaczekinować, zameldować. Trzeba uiścić opłatę 140 fidżyjskich dolarów za jedzenie i praktycznie nie można według nich przywozić tutaj swojego jedzenia, trzeba od nich kupić. Tyle dni ile się zostaje, no to tyle razy 140 dolców za śniadanie, obiad i kolację, a czasami kolacja potrafi też być trochę zimnawa, jak się przekonałem 2 razy. Ale całkiem smaczne, no to chociaż tyle. No to jest taka najgorsza rzecz, a reszta całkiem nie było źle. Pogoda też ciągle przyjemna. Także będziemy się zbierać niedługo na stateczek, a popłyniemy z powrotem tam, skąd przybyliśmy, czyli do Nandi w tym przypadku. Do zobaczenia. Thank you.
No to serdeczna bula z Suwy. Pogoda trochę nas nie rozpieszcza z tego, co widać i słychać, ale nie rezygnujemy, idziemy na śniadanie już za chwilę. No to nie przywitała nas Suwa najlepiej. Dostaliśmy pierwszy pokój w hotelu, czekaliśmy na niego w ogóle chyba 10 minut, aż kobieta wszystkie zapisze swoje zapiski. Tu okazało się, że w pokoju mamy pluskwy w łóżku, więc nam zmienili pokój, a drugi pokój, który był po prostu brudny. Później dostaliśmy trzeci pokój, który był trochę mniej brudny niż reszta, no i już tam zostaliśmy, ale no nie było to przyjemne tak o pierwszej w nocy przenosić się 2 razy. Ogólnie ten hotel to jest jakaś jedna wielka abstrakcja. Ciągle coś tu się nie zgadza, ludzie są jacyś tacy ociężali, powolni, nie ogarniają, o co im chodzi. A jeśli chodzi o pokoje, no to widać, że ciężko komuś posprzątać, jakby ktoś chyba nigdy nie sprzątał i nawet nie zastanawiał się jak. A nawet jak wiedział jak, to zrobił wszystko odwrotnie. No więc średnio, ale to był jedyny dostępny hotel na tamten czas. W ogóle jakiś generalny remont tutaj jest przeprowadzany. Niezbyt fajne miejsce, opinie też nie najlepsze i też zostawimy swoją nie najlepszą opinię. Aczkolwiek inne hotele też mają podobne nie najlepsze opinie. Być może po prostu Suwa jest jakimś takim trochę gorszym miejscem. W Nandi jakoś się udało i wszystko było w porządku, a tutaj no, Suwa jako stolica powinna chyba bardziej podkręcić poziom, no ale może się mylę. No i proszę bardzo, jakie porządne śniadanko dostaliśmy w lokalu o nazwie Moment Cafe. Mamy kolejną hinduską świątynię, tym razem w Suwie. Wygląda na jakąś taką nie bardzo otwartą. No cóż. Wygląda jak taki z Dzikiego Zachodu. Minuty. Wymyśliliśmy sobie jeszcze Muzeum Fidżi w ten deszczowy i burzowy dzień. Mamy jakąś godzinę, więc powinniśmy zdążyć. Proszę bardzo, mamy sprzęt do tatuowania. Łapki na ryby. Tu mamy sukienkę ze śmieci. O, proszę. Proszę, mamy węże, kraby, ryby. Takie rzeczy w słoikach. Elementy uzbrojenia. Kawałek porządnego kajaku. Tutaj taki mały stateczek, raczej taka żaglówka. Jest taka mała, ponieważ dawniej ludzie na Fidżi byli mniejsi i nie potrzebowali takich dużych. A tak naprawdę to nie. Tutaj mamy taką muszelkową walutę, taki pieniądz.
Duża rzecz. Proszę, jakie haczyki mieli na grube ryby. Tam jest pojemnik na jedzenie, korzenie. Po co? Zaraz się dowiemy. Spora łajba. No i taki domek na łódce. No to cóż, było takie szybkie muzeum. Czy było ciekawe? Każdy oceni indywidualnie. Tak dla mnie takie 70% zainteresowania. Podejrzewam, że na Nowej Kaledonii Centrum Kulturowe odnośnie Kanaków byłoby jednak ciekawsze. No, ale przynajmniej to nam się udało dzisiaj, w ten deszczowy dzień. Ładnie tutaj koło tego muzeum wyglądają rośliny i drzewa. Weronika znalazła tutaj chyba coś do picia. Proszę, jaka altanka i z taką wieżą zegarową. Czas nie działa, w sensie nie działa zegar, więc no cóż. Aczkolwiek okolica bardzo przyjemna. I tu mamy barek. A tu mamy jakieś pamiątki do kupienia. Co tam jeszcze mamy dalej? Nic. O, chwila. Gekon. O, he. Cześć, kolego. Wow. Co ty robisz, Gekon? Spadłeś na ziemię. Żyjesz? Mam nadzieję. No proszę, mamy kolejny raz drzewo z nietoperzami i to zaraz tutaj obok. O, nietoperz tam leci właśnie, to jest nietoperz. Ale jazda. No to cóż, mieli zamknięty bar, dlatego będziemy się kierować w stronę innego baru, gdzie również znajdziemy market i zrobimy sobie zakupy. No to jak na złość, jak chcieliśmy zamówić taksówkę, to się nie dało. Dopiero po jakichś 10 minutach spaceru w tym deszczu zatrzymał się, zlitował się jakiś człowiek i jedziemy już coś zjeść, bo głód wzywa liczniej niż kiedykolwiek. Tak, mało mi suwy było po tym deszczowym dniu, dlatego przyszedłem tutaj pod taką wieżę zegarową. To jest jakiś obiekt historyczny. Jakieś info się pokaże. W nocy nie wygląda to tak fajnie. No cóż, myślałem, że będzie trochę jaśniej, a jest dość ciemno. Ochroniarz, jak mnie wypuszczał z hotelu, to się zastanawiał 4 razy, czy
czy jest dzisiaj bezpiecznie, czy dzisiaj nie jest bezpiecznie. No ale koniec końców powiedział, że jest bezpiecznie, więc mogę iść śmiało, ale lepiej, żebym jechał busem i wrócił taksą. No a ja tu przyszedłem trochę z buta, więc no cóż, będę wracał chyba też z buta, chociaż tak dziwnie, niby nie jest jakoś tak gęsto, niby atmosfera nie jest gęsta, no ale wiadomo, jednak to Fidżi i Suwa, no i przygody, właśnie przygody. O, a tu byliśmy rano na śniadaniu. Także miejscowa dobrze znana. Co prawda chwilę się tutaj idzie. Mam świadomość, że może niewiele widać, ale ja też tutaj niewiele widzę, dlatego razem się tak czujemy, że nie widzimy zbyt wiele. O, dobra, przejdźmy przez ulicę nielegalnie. Razem popełniliśmy to wykroczenie. Nie no, ale żeby nie było, to nie jest jakieś takie super niebezpieczne miejsce, to jest po prostu miejsce, w którym okazjonalnie zdarzają się jakieś tam kradzieże na przykład, albo jakieś tam rozboje, no ale no to się wszędzie zdarza, no. W takim Krakowie się zdarza, podejrzewam, zdecydowanie częściej, a ludzie żyją normalnie. Także no nie jest źle, po prostu trzeba uważać, jak się widzi tam grupkę jakichś dziwnych ludzi, którzy się jakoś tak dziwnie zachowują, no to może lepiej nie szastać przed nimi tam sprzętem jakimś, czy gotówką w ogóle sobie żonglować pieniędzmi. Wcześniej też szedł jakiś taki duży koleś, a było ciemno w ogóle. Muzyczka. To ten budynek z Dzikiego Zachodu, no i ten. Szedł taki duży koleś, a było ciemno. No i w ogóle bula i jeszcze się przesunął, nie? No i ja też bula i też się przesunąłem, no i tak sobie właśnie bulę zbiliśmy, że tak to ujmę. I się sobie przesunęliśmy. No także kulturka, no. Kulturka. Fidżijczycy są git. Tak samo jak Kanakowie. Tak to widzę. A jednak to, co bardziej mnie niepokoi, to takie bezpańskie psy, które się tutaj błąkają. No jakieś takie agresywne nie są, no ale nigdy nie wiadomo z psem, bo pies jest w sumie nieobliczalny, jak tak się błąka po ulicy, strzeli mu do łba, a jeszcze ma jakąś wściekliznę, nie? No to tam gość da w mordę na przykład, ale nie zarazi żadną wścieklizną, chyba że się komuś wścieklizna odpali, nie? Po przyjęciu ciosu, no i wtedy wściekłość, tu już nie ma żartów. No ale tak na serio, no to nie, no to te psy są takie bardziej jakby no niepokojące, no bo nie wiadomo, no ale też są takie, powiedzmy, zajęte swoimi sprawami, nie ma się co tam obawiać. No to tak w ramach tego, że nic nie było z tej Suwy tak naprawdę, no bo co tam, parę razy gdzieś przeszliśmy, no ale to była taka ulewa, że nie chciałem trochę sprzętu jednak brać i wystawiać na działania takich, że oto warunków atmosferycznych. No bo mi szkoda, nie? Tam się zamoczy, zepsuje się, to kosztuje pieniądze, nie? No i co? No i tak naprawdę no to już jestem tutaj zaraz obok. Wróciłem praktycznie cały i zdrowy. Nic mi się nie stało. Z tego co wiem, to tutaj już jest Brown Street
na której mamy ten swój dziwny hotel, który jest abstrakcją, o którym już mówiłem, że jest abstrakcją. No i tak, a propos Brown Street, no to tak sobie myślę, że ale tak mówię tutaj, tak, wszystko było w porządku, w ogóle nie ma się czego obawiać, nie? A jakbym miał białe spodnie, no to Brown Street jak nic, nie? Suchar, dobra, kończmy to posiedzenie i lećmy się przygotować, bo jutro będzie ciekawie. Musimy wstać, nie wiem o której, chyba o 4:00, żeby zdążyć tam. Będziemy znowu płynąć, najpierw będziemy jechać jakimś tam autobusem 2 godziny do portu, później z portu 3 godziny chyba się płynie na taką wysepkę niedaleko. Tam też posiedzimy 1 dzień, to jest w ogóle skomplikowany i napięty grafik, no ale damy radę. Później jeszcze wracamy, później lecimy gdzie indziej, później też lecimy jeszcze z powrotem do Nandi, ale to wszystko będzie wyjaśnione co i jak. Tutaj była duża precyzja w planowaniu, wow. Także tak, duża precyzja, no i dobrze. A także dobra, dziękuję wszystkim, pozdrawiam, tyle ile się dało, no to jest. Strzałeczka, do jutra.